Powoli będę zmierzał do bardzo ważnej struktury danych, czyli do ramki danych, data frame, ale zanim to zrobimy, warto jeszcze wspomnieć o jednym typie, o czynnikach, czyli o factors. To jest coś bardzo podobnego do typu wyliczeniowego w C#. Czyli można o tym myśleć jako o pewnym zbiorze stałych, które identyfikują jakieś elementy. Ale to może być także ograniczony zbiór wartości, jaki będziemy mieli w jakiejś kolumnie. Czynniki tak naprawdę są wektorami, ale o odpowiedniej klasie faktor. Stwórzmy dodatkowy czak i przygotujmy sobie wektor dni tygodnia. Następnie stwórzmy specjalny wektor W ten sposób uzyskamy wektor z wartościami typu nominal, czyli nieuporządkowanymi. Wartości są ograniczone, szczególnie jeżeli powiemy, może wyświetlmy wpierw to. Takie mamy wartości i te wartości są, proszę zobaczyć, wydedukowane z tych wartości, które podaliśmy. Możemy wskazać możliwe wartości, czyli powiedzieć, że te wartości to jest ten nasz wektor L. Musimy go wpierw stworzyć oczywiście. I teraz wyświetlimy to, ten zbiór możliwych wartości jest poszerzony, ale to jest zbiór wartości. One nie są w żaden sposób porządkowane. Natomiast możemy dodać jeszcze jeden parametr, powiedzieć, że ordered równa się true i one już są teraz ordinal variables, czyli z ustalonym porządkiem, z kolejnością. Wtorek jest więcej niż w poniedziałek, środa jest następny po wtorek i tak dalej, i tak dalej. Tworzę i wyświetlam. I proszę zobaczyć, to jest wyświetlane inaczej. To oznacza, że tutaj mamy pewien porządek w tych poziomach. Te kategorie nieuporządkowane nazywają się nominal variables, a te uporządkowane ordinal variables. Spróbujmy inny przykład. Zbudujmy wektor z losowymi wartościami od 0 do 9, ale chcemy mieć 100 takich wartości. Wyświetlmy. Tym true zaznaczyliśmy oczywiście, że wartości mogą być powtarzane, co jeżeli mamy mieć tylko 9 możliwych wartości, a 100 wylosowanych wartości, to musi być powtarzanie. I możemy teraz spróbować z tego zrobić czynnik, czyli f faktor i nasz wektor. Wyświetlmy to. Nie widać specjalnej różnicy, poza tym, że wyświetlają się teraz dodatkowo możliwe wartości od 0 do 9. Nie widać tego, ale tu nastąpiła konwersja do łańcuchów, ponieważ możliwe wartości levels są zawsze łańcuchami. Czyli jeżeli ja sprawdzę strf, to widać, że te wartości to są łańcuchy. Jeżeli to zrobię tutaj, to oczywiście niczego takiego nie ma, bo w ogóle nie ma tych poziomów. Ale zawsze mogę to z powrotem zrzutować na wektor. I wówczas niestety to jest wektor łańcuchów. No ale mogę też oczywiście zrzutować na typ liczbowy i dostanę z powrotem liczby. Popatrzmy jeszcze na chwilę na dni i spróbujmy użyć funkcji which. Czyli te dni, które są na przykład poniedziałkami. To jest 1., 4. i 7. element. Czy tak rzeczywiście jest?
1, 4 i 7. Rzeczywiście, czyli which zwraca nam indeksy tych elementów, które spełniają warunek, jaki jest podany w argumencie which. A spróbujmy to zrobić w przypadku czynnika, czyli zrobimy which te elementy, które są jedynkami. Ile jest takich elementów? Wystarczy użyć funkcji length. To wydają się zabawne rzeczy, ale w analizie bardzo często korzystamy z takich prostych funkcji. I z kolei wróćmy jeszcze do dni. Proszę zobaczyć, że wśród tych dni, w tych oryginalnych poziomach są wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli, ale w zbiorze danych tak naprawdę nie ma niedzieli. Żeby się jej pozbyć z poziomów, nie modyfikujemy danych, modyfikujemy tylko czynniki dołączone do danych. Możemy użyć drop levels. Chodzi o te poziomy, które są nieużywane i on sam znajdzie te poziomy, a my tylko wskazujemy zbiór danych. Proszę zobaczyć, że w zbiorze nie ma niedzieli. Popatrzmy z kolei jeszcze raz na funkcję f. I spróbujmy wykonać taką operację. Cut na wektorze f w taki sposób. 0, 3, 6 i 9. Funkcją cut ograniczyliśmy liczbę poziomów, czyli z oryginalnych 9 poziomów uzyskujemy zbiór, który ma tylko przedziały od 0 do 3. Proszę zobaczyć, że 0 jest, lewa granica jest niewłączana do tego przedziału, czyli 0 się nie załapuje i dlatego pojawiają się not available w niektórych miejscach, tam gdzie były oryginalnie 0. A potem mamy 3 przedziały. Od 0 do 3, od 3 do 6 i od 6 do 9. Te przedziały są prawostronnie domknięte, więc 9 jest uwzględnione, natomiast 0 nie. To jest ciekawa funkcja i to jest na przykład jeden ze sposobów na uzyskanie histogramu. No i ostatnią funkcją, która dotyczy czynników, o której warto wspomnieć, to jest funkcja split. Weźmy nasz oryginalny wektor i zbiór czynników f i uzyskamy listę wektorów z elementami podzielonymi według tych czynników. Czyli elementy zerowe, elementy z wartością 1, 2 i tak dalej. Wartości, a nie indeksy. I na tym w zasadzie możemy skończyć przegląd funkcji dotyczących czynników. A może jeszcze jedną rzecz. Jeżeli weźmiemy na przykład dni, to proszę zobaczyć, że mamy 3 poniedziałki, 1 wtorek, 2 środy i tak dalej. Możemy użyć funkcji table dni, żeby uzyskać liczebność poszczególnych elementów w tym zbiorze. Zamiast table możemy też zrobić summary. Table jest o tyle lepsze, że zwraca tablicę z odpowiednimi elementami, czyli możemy coś dalej z tym robić. Natomiast summary drukuje zasadniczo tylko te elementy.